Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj są z nami Pan Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Janusz Dębczyński. Dobry Państwu. Krzysztof Lachowicz. Dobry. I Mateusz Czarnowski. Proszę Państwa, Włocławek, świetne miejsce do tego, żeby tutaj żyć, żeby funkcjonować, ale możemy powiedzieć, że od jakiegoś czasu nie ma on szczęścia do włodarzy, którzy będą tym miastem zarządzać, czy tym miastem zarządzają. Ponieważ sytuacja ekonomiczna dzisiaj miasta jest zatrważająca. Otóż na początku kadencji obecnego prezydenta zadłużenie wynosiło 379 milionów. Teraz za poprzedni rok, jak możemy przeczytać w sprawozdaniu finansowym, jest to już ponad 700 milionów, a prognoza, która spogląda na nas już zza rogu, bo przecież już jest półrocze prawie tego roku, to ponad 800 milionów. W takim tempie do 2030 roku dojdziemy do 1,3 miliarda zadłużenia. Ale chyba każdy, proszę Państwa, wie, kto wziął kredyt, że sam kapitał to jest tylko pikuś, bo jeszcze pozostaje do spłacenia rata kredytu, czyli odsetki. A więc jakby tak policzyć, to na dzień dzisiejszy myślę, że jest to kwota zadłużenia 1,4 miliarda, a za tych kilka lat to będzie ponad 2 miliardy złotych. A więc to jest alarm, o którym musimy mówić. Bo oczywiście władza dzisiaj chwali się i mówi, no tutaj mamy jakąś ulicę, którą robimy, tutaj jest nowe muzeum, tylko pamiętajmy o tym, że to w większości przypadków jest na kredyt. I dzisiaj przy tym stopniu zadłużenia 7142 zł to jest takie zadłużenie, które każdy z włocławian, niezależnie od tego, czy dopiero się urodził, czy ma 102 lata, będzie musiał spłacić. Więc dlatego, proszę Państwa, prognozy są zatrważające. I chcielibyśmy dzisiaj Państwu powiedzieć i pokazać, że jest pomysł na to, jak powinny być wydane te pieniądze po to, żeby to był prawdziwy impuls dla naszego miasta, a nie tylko, można powiedzieć, igrzyska dla tego, żeby ludzie powiedzieli, no jakże jest wspaniale i pięknie, bo przecież nikt tym zadłużeniem się nie będzie zajmował. Otóż każdy z nas będzie to zadłużenie musiał spłacić. Bardzo proszę, jeden z pomysłów, który mógłby być zrealizowany za te 700 milionów, przedstawi Pan Janusz Dębczyński. Szanowni Państwo, ja od wielu lat, właściwie od początku tego wieku, ubiegałem się o to, żeby miasto zainteresowało się geotermią, bo tutaj znani profesorowie, którzy badali nasz teren, twierdzą, że są źródła geotermalne i one mogą w znacznym stopniu poprawić dywersyfikację, jeśli chodzi o ciepło we Włocławku, ale nie tylko to, bo również mając geotermię można się pokusić o baseny geotermalne i to też jest korzystne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. Proszę Państwa, w 2016 roku złożyłem projekt uchwały jednej 24 października, później jeszcze ta uchwała była zmaterializowana 28 listopada o tym, żeby taki proces geotermii uruchomić. Poprzedni prezydent Marek Wojtkowski przez 8 lat nic z tym nie zrobił, a można było sięgnąć po pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ten prezydent po te pieniądze w końcu sięgnął. Na pierwszy utwór badawczy te kwoty ponad 27 milionów już są zapisane. Czekamy z niecierpliwością, żeby rozpoczęły się prace. Dzisiaj rano, gdy przejeżdżałem koło MPS-u, tam w dalszym ciągu nic się nie dzieje, rosną chaszcze. A proszę Państwa, według naszych wyliczeń te koszty, które ponoszą mieszkańcy, gdyby funkcjonowała geotermia, byłyby o nawet 40 do 60% niższe
dla naszych mieszkańców, odbiorców ciepła i to jest ta sprawa, która jest istotna. Miasto natomiast wydaje pieniądze na różne konstrukcje, wydaje pieniądze, to grube pieniądze na to, żeby jedną kostkę brukową czy granitową mniejszą zastąpić kostką większą i myślę, że to jest takie przepalanie publicznych środków i publicznych pieniędzy, a tam gdzie realnie można popracować nad tym, by ulżyć mieszkańców, to niestety, ale to się ciągnie niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, latami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Krzysztof Lachowicz. Szanowni Państwo, od kilku lat możemy zauważyć trend polegający na tym, że młodzi ludzie opuszczają nasze miasto i region. Dlaczego młodzi opuszczają? Dlatego, że nie mamy żadnej perspektywy zawodowej. Nie mamy atrakcyjnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Dla przykładu chciałbym podać inwestycję zablokowaną przez obecny rząd, inwestycję budowy zapory na Wiśle w Siarzewie. To byłby dobry impuls gospodarczy. Impuls, który by stworzył setki etatów, setki miejsc pracy, na przykład przy obsłudze zapory, czy też także w obszarach towarzyszących. Ta inwestycja dałaby nam realną szansę zatrzymać młodych, wykwalifikowanych absolwentów. Ta inwestycja wzbogaciłaby nasz region o ośrodek przemysłowo-turystyczny. Ośrodek, który pozwoliłby nam stworzyć karierę, etap zawodowy na przyszłościowo na lata. I to co najważniejsze, blisko domu. Szanowni Państwo, my naprawdę za kilka lat będziemy miastem osób starszych. Warto zareagować na ten trend. Trend, który patrząc perspektywą przyszłych lat jest dla nas drastyczny, dla naszego miasta i regionu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Mateusz Czarnkowski. Szanowni Państwo, dotarliśmy teraz do pewnego obiektu, który tak naprawdę obecnie spędza sen z powiek mieszkańców Włocławka. Most. 30 milionów złotych przyznanych jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości na remont tego obiektu. Remont planowany na 13 miesięcy. Czego dowiadujemy się dzisiaj? Urzędnicy zorientowali się, że tuż pod asfaltem jest problem z płytą jezdnią. Można zadać retoryczne pytanie. Czy nie można było tego sprawdzić wcześniej? Czy rzeczywiście opierano się na ekspertyzach sprzed 3 lat? Dla 90-letniego mostu to całe wieki. Jakie będą tego skutki? Skutki, Szanowni Państwo, będą takie, że z planowanych 13 miesięcy remont może wydłużyć się o pół roku, może 10 miesięcy, ale most może również zostać zamknięty całkowicie dla ruchu samochodowego. Korki, straszny chaos komunikacyjny i koszmar dla mieszkańców. Nie wiadomo się, czy śmiać, czy płakać, drodzy Państwo, bo jeśli okaże się, że urzędnicy zorientują się, że pod płytą jezdną płynie Wisła, dopiero możemy mieć problem. Chyba że już to wiedzą. Panie Prezydencie, kto odpowie stanowiskiem za te błędy? Miasto tonie w długach, a my mieszkańcy musimy do tego długu jeszcze dopłacić. Dziękuję. Szanowni Państwo, jak widzimy, sytuacja nie napawa optymizmem, dlatego trzeba o tym głośno mówić, żeby włocławianie nie byli tylko bombardowani przez obecną władzę, przez Wydział Promocji, jak to wspaniale odbywa się majówka, potem różnego rodzaju imprezy czerwcowe i wakacyjne, a tak naprawdę nie interesowali się tym, co nas wszystkich kosztuje i co my wszyscy będziemy musieli spłacić. Dlatego tak istotne jest, ważne, żeby o tym mówić i żebyśmy wszyscy wywierali presję na rządzących, żeby ten chaos w końcu się zakończył. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Dziękujemy.